Dzień dobry, witam w nowym odcinku. jest Transfogaraska. Wujek coś mówi z rana, że kawa jaka? Bardzo gorzko. Bardzo gorzka kawa, Czy jest nie tego, niereformowalna już. nie jest niereformowana, bo proszę Ciebie, Pan nam zrobił Co? kawę bardzo mocno. No podwójne chyba espresso, ale to w ogóle jest chyba poczwórne. Jesteśmy w miejscowości Pamataneni, czyli na drodze już do Transfogarskiej. Z ciekawości, jakby kto pytał, jest gaz, jest stacja benzynowa. Przed gaz właśnie zatankowaliśmy za 3,99 leja za litr i tu wszyscy w Polsce powinni się uczyć, że przekręcasz przycisk i tankuje się, a nie tak jak u nas trzeba trzymać w zimę 5-10 minut, aż Ci ręce odpadną. To jest super urządzenie i nie trzeba było kasku. I wczoraj wieczorem jeszcze sobie chwilkę posiedzieliśmy i wymyśliliśmy coś bardzo ciekawego z pomocą tych teraz nowych metod tworzenia utworu, także za chwileczkę coś zobaczycie. Zanim wystartuję dronem, to chciałbym powiedzieć Wam jedno. Z wujkiem nie da się przeżyć. Czekaj, no budzi, cześć! Ufny piesek tym razem nam się trafił. Dawaj mu tą kiełbasę. Poczekaj, on krzyczy, cześć, mordeczko. Boże święty, no strasznie, że te psy są tak, kurcze, samotne. Dawaj kiełbachę mu, dawaj! Nie ma noża? Jest. Vidraru Dam to jeden z największych projektów inżynieryjnych w Rumunii, ukończony w 1966 roku po ponad 5 latach budowy. Ta gigantyczna zapora, wznosząca się na wysokość 166 metrów, tworzy jezioro Vidraru, które może pomieścić 465 milionów metrów sześciennych wody. Jej łukowy kształt to nie tylko inżynieryjny majstersztyk, ale także dowód na umiejętność ujarzmienia sił natury. Miejsce to służy jako źródło energii hydroelektrycznej i cel turystyczny, przyciągając zarówno miłośników natury, jak i historii. Rozpoczynamy tu naszą podróż po legendarnej trasie transfogaraskiej, ciesząc się wreszcie słońcem, które towarzyszy nam po dniach deszczu. Przy zaporze znów spotykamy psy, które chodzą w grupach, a nawet stadami. Wujek jak zwykle nie zapomniał o nich. Zostały nakarmione po raz kolejny, co zdaje się być jego małą tradycją. To miejsce ma swój wyjątkowy klimat, a my ruszamy dalej, gotowi na kolejne przygody. To jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Co? Mówię, że to jeszcze nie jest to, ale zalążek. Jak nie to? No jesteśmy na Transfogaraska. Pomyliłem się, komputer mnie poprawił. Myślałem, że jest Transfogarska, a faktycznie jest Transfogaraska. No cóż, słuchajcie, puszczam drona, bo jest fajna miejscówka i zobaczymy, jak to wygląda z drona. Myślę, że teraz właśnie się zaczyna. Powiem tak, tym widokiem możemy zakończyć ten odcinek. Jesteśmy wyspani, nie? Twórczy. Tak. I całą drogę byliśmy cicho, bo czekaliśmy, co się wydarzy. Wow! Czekaliśmy na wow. Ale jakie masz przeczucia? Nie znamy tego, znaczy tutaj patrząc teraz w tej chwili, no to jest elegancko. Sprawa jest świetna właśnie. Tak. Podoba mi się to. Mi też się podoba. Dobra, bo nie wiadomo, ile dzisiaj mamy do przejechania, także lecimy. Do zobaczenia w kolejnym. Transfogaraska zachwyca od pierwszego spojrzenia. Z drona widać niesamowite serpentyny wijące się przez góry Fuguraż, otoczone surowymi szczytami i dolinami.
Po dniach deszczu słońce w końcu odsłoniło krajobrazy, które zapierają dech w piersiach i przypominają, dlaczego ta droga uważana jest za jedną z najpiękniejszych w Europie. Każdy zakręt odsłania nową perspektywę. Potężne zbocza, głębokie doliny i nieskończoną przestrzeń. Widoki z tej wysokości uświadamiają, jak wyjątkowe miejsce mamy okazję odkrywać. Dzień dobry, witam w nowym Odcinku! Transfogaraska, kurka wodna. Słuchajcie, to jest miejsce, które było naszym głównym celem. Tu chcieliśmy przyjechać z wujkiem na samym początku, rozmawiając o Rumunii. Właśnie znajdujemy się w tym miejscu. Jesteśmy pośrodku gór. Dopiero rozpoczynamy naszą dzisiejszą podróż. To nic, że wczoraj był dzień stracony. To nic, bo dziś wydaje mi się, że te widoki wynagrodzą nam wszystko. Wstaliśmy rano i naprawdę jest po raz pierwszy pełne słońce. No, nie ma chmur, można powiedzieć. Słuchajcie, odpalam drona i przeżyjmy to razem. Jak to można ogarnąć telefonem? Nie da się. Tak jest. Także musicie tu przyjechać, bo jest to miejsce naprawdę jakie niesamowite. Powiedzmy to wszyscy razem jeszcze raz. Niesamowite. Tak jest. I hop! Góry Fugaraż, znane jako najwyższe pasmo Karpat Południowych, kryją w sobie historię sięgającą milionów lat wstecz. Powstały w wyniku zdarzeń tektonicznych, które wypiętrzyły masy skał, tworząc dzikie szczyty i głębokie doliny. Przez wieki były niemymi świadkami zmian geologicznych, a ich surowy krajobraz stał się domem dla unikalnej przyrody i licznych legend. - 1690. No powiedz mi, że w słońcu nie jest ciepło. Pierwsze słońce. Słuchajcie, dzisiaj jest... Co dzisiaj jest za dzień? Wtorek. Wtorek, środa. Dzisiaj jest... Wtorek czy środa? Nie wiem, ty. No musiałbym sprawdzić, zaraz ci powiem. No to Jest jaki dzień? Jest 2 października, mamy Wtorek. środę. Środa? Środę mamy, no. Jest środa. My wyruszyliśmy w sobotę. Sobotę całą lało. Niedzielę całą lało. Poniedziałek cały lał. Wtorek były chmury i była mrzawka. Transfogaraska. A to nie wszystko. Bo właśnie można sobie pójść. Nikt nie jeździ. Jest pusto. Dziś wstaliśmy wcześniej po to, aby zobaczyć właśnie piękno tej trasy. Jakby ktoś chciał wziąć prysznic, nie ma problemu. Ale piękno. Ale piękno. Właśnie to jest to miejsce, które było naszym celem. A jeszcze mamy 2 kolejne trasy. Transalpinę i jeszcze jedną. Ha! W latach 70. XX wieku w sercu tych gór narodził się jeden z najbardziej ambitnych projektów inżynieryjnych Rumunii. Transfogaraska, czyli droga DN7C. Zbudowana na rozkaz Nicolae Ceausescu, miała pierwotnie służyć celom militarnym, zapewniając szybkie połączenie między południem a północą kraju. Budowa trwała ponad 4 lata i wymagała pracy w ekstremalnych warunkach, często z narażeniem życia robotników. Dziś Transfogaraska jest czymś więcej niż tylko drogą.
To wyjątkowy szlak, który prowadzi przez serpentyny wcięte w skaliste zbocza, tunele i mosty, oferując widoki, które zapierają dech w piersiach. Choć trasa miała militarny cel, dziś jest symbolem ludzkiej determinacji, a jednocześnie miejscem, gdzie każdy zakręt odsłania piękno natury w najczystszej formie. Zazwyczaj mówię, że nie ma co mówić. Tak? Tak? No bo co? No co tu mówić? No to tu przecież wszystko mówi samo za siebie. Nie chce mi się po raz setny powtarzać, że widoki są super. Tym bardziej, że są. Z takich rzeczy przyziemnych to musimy trochę osuszyć rama, bo jest słońce, i zjeść sobie śniadanie. Także to jest rzecz przyziemna. A z rzeczy nieprzyziemnych porozkoszujemy się widokiem i po raz kolejny odpalę drona. Także być może teraz będziecie widzieli zalew różnych ujęć, no bo po prostu tutaj tylko trzeba jechać i podziwiać. Tutaj nie da się nic mówić, no bo co tu mówić? No, pięknie, pięknie, pięknie. Jednak... No co tu można powiedzieć? Masz jakieś określenie na to? Przepraszam? Masz jakieś określenie na to, jak tu jest? Wow! Wow! No, no i okej. Wszyscy wiedzą? Wszyscy wiedzą. W końcu poczuliśmy, że pogoda się do nas uśmiechnęła. Słońce przebiło się przez chmury, odsłaniając widoki, które zapierają dech w piersiach. To właśnie dla takich chwil przyjechaliśmy na Transfogaraską. Czerpaliśmy oczami każdy zakręt tej niezwykłej drogi, każdą dolinę i każdy szczyt gór. Te 4 dni w deszczu, gdy wciąż czekaliśmy na odpowiedni moment, teraz nabrały sensu. Czuć było, że każda kropla i każda szara godzina warte były tego, by doświadczyć takiego piękna. Czasem, by dotrzeć do czegoś wyjątkowego, trzeba przetrwać niewygody, a ten dzień przypomniał nam, dlaczego warto było to wszystko przeżyć. Transfogaraska to droga, która od samego początku budziła skrajne emocje. Z jednej strony była inżynieryjnym wyzwaniem, prace trwały przez cały rok, niezależnie od mroźnych zim czy letnich osuwisk. Z drugiej strony wiązała się z ogromnymi kosztami ludzkimi. Żołnierze i robotnicy, którzy ją budowali, musieli stawić czoła surowym warunkom i często pracować bez odpowiednich zabezpieczeń. Wielu z nich przypłaciło życiem realizację tego monumentalnego projektu. Droga była również przykładem ówczesnej polityki propagandy. Ceausescu chciał pokazać, że Rumunia potrafi stworzyć coś, co przerośnie techniczne możliwości innych krajów. Jednak to, co miało być symbolem potęgi, stało się też świadectwem bezwzględności systemu. Dziś Transfogaraska to już nie militarna arteria, a trasa pełna życia i turystów z całego świata. Oglądając ją z perspektywy drona, można dostrzec, jak harmonijnie wpisuje się w krajobraz gór. Paradoksalnie przypominając, że nawet w trudnych czasach człowiek potrafił stworzyć coś trwałego i pięknego. Okej, czyli po wszystkich... Dobrze, czyli po wszystkich deszczach trzeba to wysuszyć. Tak jest? Tak jest. Wujek w końcu może w spokoju wyciągnąć swój aparat z nowym obiektywem 500 mm i będzie fotografować łowiecki. No i dobrze. Tak to wygląda w górach. Ja wskakuję
tu i cyk, cyk. Trzeba się suszyć, bo jest szansa, że dziś będziemy spali w namiocie. No ale nie zrobię tego jedną ręką. No. Powinienem zatrudnić jednorękiego bandytę. Cholera jasna. Prędzej się ubrudzę niż to zrobię. Dobra. Tak to wygląda właśnie. Widzicie? Dobra. Panel solarny do słońca. A to wszystko zabłocone. Słuchaj, chyba że olać ten prąd i wystawić to do słońca. Czy to wyschnie? To jest nie, Marcin. Dobra, jak wyschnie, to wyschnie. Wujek wie, co mówi. Dobra, także trzeba się wskrobać na namiot. Odpiąć tutaj. A ci też nutki zabrałeś? No tam są w drzwiach. Uwaga! Było. Na głowę. Dobra. I powoli schodzimy. Schodzimy w dół. Tak jest. Słuchajcie, wszystko było totalnie... Kurde mole, muszę tam jeszcze raz wejść, Co się stało? bo się zahaczy. Dobra, zaraz. Nie wszystko naraz. Wypasowiec na trasie transfogarackiej jest powszechnym widokiem, szczególnie w miesiącach letnich, gdy pasterze prowadzą swoje stada na górskie pastwiska. Góry Fagaraż, przez które przebiega ta malownicza droga, oferują bogate tereny do wypasu, co od wieków stanowi integralną część lokalnej kultury i gospodarki. Ciągaj ten, Marcin. Co? Ciągaj taboret. Miałbym całą miskę, a ty... No i można by w zasadzie mówić, że cały trud został uwieńczony, ponieważ jest idealna pogoda, idealny moment na wysuszenie tych wszystkich rzeczy niezbędnych do spania, idealny moment na zjedzenie. Zobaczcie, tutaj się suszy ściana boczna. Wujek wyciąga w końcu swój aparat po tylu dniach moknięcia. Czego chcieć więcej? Czasem warto przetrwać te dni. Ja już, przyznam się, miałem lekki kryzys. Jak drugi dzień padało, wujek chyba zresztą też, zastanawialiśmy się, co dalej, jeśli będzie padać. No ale przetrzymaliśmy. Wyglądało, że będzie no naprawdę niebezpiecznie. Wody trochę się zbierały. 2 dni w hotelu, z racji, że wszystko przemoknięte. No ale podróżujemy dalej. I dla takich właśnie chwil warto jechać 1600-2000 km od domu i przeżywać te przygody. Smacznego, makaron mi stygnie. Za mało pesto dodane, ale to nic. Nie? Hej! O, aż tam w górach usłyszeli. 12. Planu nie mamy. Przed chwilą spotkaliśmy rodzinę z Polski, którą serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście. No, Być może będą oglądali właśnie ten urwek filmu. tak jest. Także pozdrawiamy. Jadą w kierunku Rumunii, ponieważ tam mieszkają. Turcji. W Turcji są... Tak. Tak, w kierunku Turcji. No, pięknie. My zaraz ruszamy dalej. Nie ma jakiegoś specjalnego ruchu, widać, że jest poza sezonem. Zjedliśmy dobry makaronik z pesto. Także Tak. ekstra, ekstra. Wszystko się wysuszyło. Na pieprz. Dzisiejsze słońce nas uratowało.
Po biwaku, po suszeniu, po zjedzeniu, czas na drugą stronę gór. Tyle śniegu. No wiadomo, słońce nie dochodzi. Chociaż roztopy jakieś są, ale zaraz pewnie będzie przymrozek, no bo już jesteśmy przed zimą. Można powiedzieć, tutaj się zaczyna głęboka jesień. Warto tu przyjechać. Nie będę mówić, że jest pięknie. Nie muszę. Można by powiedzieć, że zaczął wiać wiatr. Za chwileczkę będziemy jechać tą trasą. Po brzegach, jak widać, leży śnieg. Także proszę bardzo. Ło. Jest śnieg. Słuchajcie, w Chorwacji było tak, że Polacy napisali na tej barierce ochronnej tam coś. Trzeba byłoby obejrzeć ten odcinek. Może go zalinkuję. A tutaj kibice Legii Warszawa napisali sprayem Legia Sprawa, Legia Warszawa, Dark, plus Ale, fanatycy, maleccy. Pozdrawiam Was. Przeczytamy. Przejeżdżając trasę transfogaraską na drugą stronę, dotarliśmy do miejsca, gdzie góry były pokryte śniegiem. To widok, który przypomniał nam, dlaczego tak bardzo chcieliśmy tu przyjechać. Planowaliśmy tę podróż od dawna i teraz możemy śmiało powiedzieć, że czujemy się spełnieni. Czy warto? Bez wątpienia tak. Transfogaraska to coś więcej niż tylko droga. To niezapomniane doświadczenie, które pozostaje w sercu na długo. Ale nasza przygoda na tym się nie kończy. Zjeżdżamy w doliny i ruszamy dalej w stronę strategiki, o której przypomnieli nam Max i Klementyna spotkani na trasie. Wierzymy, że Rumunia ma jeszcze wiele do zaoferowania. Takie wyprawy uczą nas, że świat jest pełen miejsc, które warto zobaczyć, nawet jeśli wymagają wysiłku, czasu czy cierpliwości. To właśnie takie chwile jak ta na szczycie Transfogaraskiej pokazują, że w podróży nie chodzi tylko o cel, ale o drogę, którą pokonujemy, o ludzi, których spotykamy i o doświadczenia, które kształtują nasze spojrzenie na życie. Każda wyprawa to szansa na oderwanie się od codzienności, odkrycie nowych horyzontów i spojrzenie na siebie z innej perspektywy. To przypomnienie, że życie to nie tylko obowiązki, ale też odwaga, by realizować marzenia. Jeśli zastanawiacie się, czy warto, tak, warto, bo każda podróż jest krokiem w stronę lepszej wersji siebie. Pozdrawiamy parę, która... Nowożeńców w zasadzie, nie? Nowożeńców, tak, tak, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, nowożeńcy. Fajnie było Was spotkać. Mamy kilka zagwozdek, ale no jakoś się rozwiążemy. 2 godziny mamy drogi do takiej drogi chyba offroadowej, którą właśnie polecili nam nowożeńcy. Kurde, zresztą już nie pamiętam jak ta droga się nazywa, ale to kojarzę tą drogę. No albo. Nie wiadomo co się wydarzy. No dobra, i ona na jakiś czas przejazdu ta droga jest? Ja myślę, że na pewno to nie jest godzina. Czyli jeżeli mamy 14:23, to jest 15, 16, załóżmy, że jesteśmy tam na 17, 18, ile? 19 robi się zachód. Tak. To ile mamy czasu? Nie za dużo, nie? No nie za dużo właśnie. Będzie już ciemno. Nie wiem, chyba musimy jechać i po prostu zadecydować na miejscu, albo zobaczymy jak będzie pogoda. A przejazd tą trasą to mówisz, jest około godziny, czy ile? O, tym offroadem? No. Wydaje mi się, że dłużej. Wydaje mi się, że dłużej. Kurde.
Tak jakby nam zabrakło czasu na dzisiaj już też, nie? Za długo namiot odpoczywał i się suszył. No ale to musieliśmy to zrobić przecież. No tak. No dobra, jedźmy, zaraz się zastanowimy. Wiemy, że na strategikę jesteśmy trochę spóźnieni, ale mimo to ruszamy dalej. Mamy przed sobą ponad 2 godziny drogi i zupełnie nie wiemy, czego się spodziewać po tej trasie. Słyszeliśmy tylko, że to prawdziwy off-road i wiemy, że to piękne widoki. Możliwe, że będzie to dla nas kolejne wyzwanie i ponownie sprawdzimy auto w terenowych warunkach. Jedziemy!